kiedy złote słońce ateńskiej demokracji dopiero rzucało pierwsze promyczki na arenę dziejów, światem rządzili straszliwi tyrani. Jednym z najsłynniejszych był Polikrates, władca Samos. O tym, z czego zasłynął i czy faktycznie był aż tak okrutny, opowiem w dzisiejszym odcinku Lotra. Polikrates sięgnął po władzę w sposób iście tyrański. Mówiąc krótko, zwyczajnie ją sobie wziął. Wykorzystując zamieszanie spowodowane świętem ku czci Hery, przy pomocy 2 braci i kilkunastu hoplitów, wywołał powstanie i zwyciężył. W jednym z pierwszych swoich edyktów podzielił wyspę na 3 części, 2 z nich oddając we władanie swoich braci. Po jakimś czasie doszedł jednak do wniosku, że to głupi pomysł, więc jednego brata zamordował, a drugiego wygnał. I tak stał się udzielnym władcą wyspy Samos. Pewnie tylko czekacie, aż powiem wam, jak to zły tyran gnębił swoich poddanych drakońskimi prawami i bardzo wysokimi podatkami. Nic z tych rzeczy. Okres rządów Polikratesa to czas bardzo szybkiego rozwoju wyspy. Przede wszystkim rozbudowany port w Pythagorionie, świątynia Hery w Imbrassos i architekt Eupalinos, który sprowadzony z Grecji wybudował podziemny akwedukt. Chciałem wam go pokazać, ale ten obiekt wpisany współcześnie na listę UNESCO niestety jest zamknięty, trwają tutaj jakieś prace remontowe. Wracając jednak do Polikratesa. Dlaczego w takim razie nazywamy go tyranem? Otóż trzeba wam wiedzieć, że to słowo dawniej oznaczało tylko księcia lub sędziego i to dopiero w późniejszych wiekach nadano mu pejoratywne znaczenie. Wprawdzie Samijczycy zapewne cieszyli się z takiego władcy, ale sąsiedzi Polikratesa to już chyba nie bardzo. Skąd bowiem tyran brał pieniądze na tak kosztowne inwestycje? Ano z piractwa. Kilka strategicznych sojuszy, między innymi z Egiptem, zapewniło mu panowanie w tej części świata i nawet Spartanom kilkakrotnie sprawił tęgielanie. Wydawało się, że potęga władcy Samos będzie trwała wiecznie. Ale wrogowie Polikratesa nie spali. Pierwsze podejrzenia co do tego, że gwiazda tyrana zaczyna powoli gasnąć, powziął Amazys, egipski faraon. Ponieważ uważał Samijczyka za swego przyjaciela, wysłał mu taką radę. Wprawdzie przyjemnie jest dowiedzieć się, że miłemu przyjacielowi dobrze się dzieje, mnie jednak nie podoba się twoje wielkie szczęście, bo wiem, jak zazdrosne jest bóstwo. Dlatego wolałbym, żeby mnie samemu i tym, którzy przypadają mi do serca, w jednym przedsięwzięciu szczęściło się, a w drugim się nie wiodło i żeby tak moje życie przebiegało, raczej wśród zmiennych okoliczności niż w stałym szczęściu. Bo o nikim jeszcze nie słyszałem i nie wiem, żeby w końcu całkiem nędznie nie zszedł z tego świata, jeśli we wszystkim miał powodzenie. Więc posłuchaj mnie teraz i wobec twego szczęścia tak sobie postąp. Pomyśl, co uznajesz za twą najbardziej wartościową rzecz i czego strata sprawi twemu sercu największy ból. To odrzuć od siebie, tak żeby więcej nie dostało się między ludzi. I jeśli odtąd twoje szczęście jeszcze nie będzie się przeplatało z cierpieniem, staraj się dalej w podany przeze mnie sposób temu zaradzić. Polikrates skorzystał z rady. Wypłynął łodzią daleko w morze i wrzucił w falę swój najdroższy pierścień, a potem, nieco przygnębiony utratą takiego skarbu, wrócił na Samos. Jakież było jego zdziwienie, kiedy kilka dni później pierścień wylądował na jego stole, w brzuchu ryby przyniesionej mu przez jednego z wiernych poddanych. No cóż, dla faraona Amazysa był to znak, że z Polikratesem trzymać nie warto, bo jego szczęśliwe dni już niebawem się skończą. W owym czasie jednym z perskich zarządców był niejaki Oroites. Ziemie tego człowieka leżały całkiem niedaleko Samos, dlatego samowładztwo Polikratesa było mu nie do końca na rękę.
I to właśnie ten człowiek zawiązał spisek przeciwko tyranowi. Przysłał na Samos swoich ludzi i zaproponował Polikratesowi bunt i wojnę przeciwko królowi Persji, królowi Dariuszowi oraz liczne skarby. Polikrates nie był jednak w ciemię bity i postanowił sprawdzić informacje o tych legendarnych skarbach. Przysłał do Persji swojego wysłannika, aby ten obejrzał, na własne oczy zobaczył owe skrzynie ze złotem, o których Oroites wspominał. I faktycznie takie skrzynie ze złotem wysłannikowi Samos pokazano. Prawdopodobnie, gdyby nie dyplomatyczna etykieta i gdyby ten człowiek mógł wsadzić rękę do środka i przekonać się o tym, że złoto leży tylko na wierzchu, a pod spodem jest sterta kamieni, to losy Polikratesa potoczyłyby się zupełnie inaczej. Gdy tylko Polikrates usłyszał o złocie, napalił się na wyprawę przeciwko Persji, niczym święty legion tebański na tylne wejście do gimnazjonu. Usiłowała zatrzymać go córka, spotkała go w porcie i krzyknęła: tato, śniłam w nocy straszliwy koszmar. Widziałam cię wiszącego w powietrzu, kąpanego przez Zeusa, a namaszczanego przez Heliosa. Ale władca jedynie się zaśmiał i powiedział jeszcze jeden taki tekst, a przez parę lat pozostaniesz dziewicą. Ale bez żadnych głupich skojarzeń, on tylko groził córce, że przez kilka lat nie wyda jej za mąż. Tyran postawił na swoim. Popłynął do Persji, a tam, mimo licznej eskorty, został skrytobójczo zamordowany. Persowie przybili jego ciało do krzyża i tak spełnił się koszmar jego córki. Polikrates wisiał w powietrzu, skąpany w promieniach słońca, czyli Heliosa, i zraszany kroplami deszczu, czyli przez Zeusa. Wprawdzie Oroites został ukarany przez króla Dariusza i za zdradę Polikratesa zamordowany, ale władcy Samos życia to już nie wróciło. Dzisiaj na Samos nie ma już tyranów. Wyspa nie przyciąga też możliwością szybkiego wzbogacenia się na piractwie, a raczej pysznym miejscowym winem, zabytkami starożytności, pięknymi krajobrazami i przede wszystkim spokojem, którym tchnie z każdego swojego zakątka. Można się tutaj dostać z Turcji za około 40 euro oraz promami z pozostałych greckich wysp nieco taniej. Ja się z Wami już żegnam, zapraszam do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym lotrze.